Hanna Puchalska w swoim poście na Instagramie nie oznaczyła twórców swojej stylizacji, co wywołało jej pierwszą dramę w internecie. Jednak czy oskarżenia, jakie padły w stronę Hani, były słuszne? Ja nazywam się Marcin Banaś i witam was wszystkich bardzo serdecznie w szybkim przeglądzie newsów ze świata internetu. Jeśli nie wiesz jakimś cudem, kto to jest Hanna Puchalska, ani co to jest projekt Gen Z, to szybka przypominajka. Karol Fries-Wiśniewski. To od niego wszystko się zaczęło. Twórca internetowej grupy Ekipa, która była gigantycznie popularna, teraz zyskuje nowe życie przez nowych twórców, ale to nie o nich dzisiaj. 2 lata temu Karol założył nową grupę młodych influencerów, których wypromował, a projekt ma się bardzo dobrze. Hanna Puchalska jest właśnie członkiem grupy Gen Z, znana pod pseudonimem Hania, Hichania, ma kanał Hichania, jak zwał, tak zwał, po prostu Hania, wszyscy wiedzą, Hania, wpisujesz w YouTube, Hania, masz Hanię, wszędzie jest Hania, która obecnie na swoim koncie na Instagramie ma ponad 1 000 000 obserwacji. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie temu postowi, który widzicie na ekranie. Pierwsze wrażenie może sugerować, że jest to zwykła sesja zdjęciowa wykonana w studiu, ale jest jeden szczegół. Projektant rękawiczek Maciej Stańczak, tak dobrze słyszycie, rękawiczek, których Hania użyła na zdjęciu, napisał komentarz. Szkoda, Hania, że nie oznaczyłaś ekipy odpowiedzialnej za zdjęcia i rzeczy, które masz na sobie. Nie tylko to, Maciej w swoim Instastory napisał: jeśli zmywałaś w nich naczynia, to chyba niedokładnie, bo rękawiczki wróciły brudne. I ten komentarz odnosi się do opisu tego zdjęcia, bo Hania napisała naczynia pozmywane. Te wszystkie komentarze wywołały niemałą burzę w internecie, ponieważ internauci podzielili się na 2 obozy. Jedni bronią Hanie, drudzy broniący stylisty. Obóz pierwszy spekulował, że być może nie było umowy, która zobowiązuje Hanię do oznaczania twórcy czy stylisty pod tym zdjęciem. I tak właśnie było, ponieważ te przypuszczenia potwierdziła stylistka Hani, Magdalena Nowak. Co do drugiego obozu, no to cóż, zamilkli. Magdalena wyjaśnia, że nie było żadnej umowy, ani słownej, ani pisemnej, która zobowiązuje Hanię do oznaczania osób odpowiedzialnych za sesję zdjęciową. Zaznaczyła również, że Stańczak zwrócił się do niej z taką prośbą jeszcze we wrześniu, jednak projektantka nie mogła tego zrealizować. Kwestia zabrudzonych rękawiczek również została poruszona. Nowak napisała, że wcześniej nie dostała żadnych informacji na ten temat i dodała, że po sesji zostały one przekazane do innej produkcji, która mogła faktycznie zniszczyć ten produkt, czyli rękawiczki. Stylistka podkreśliła, że nie jest osobą decyzyjną, odpowiedzialną za oznaczenia na profilach twórców. Po przeanalizowaniu tej całej sytuacji pomyślałem o Macieju. Czy może chciał wywołać mini dramę i troszeczkę rozgłosu w świecie internetu? Ale chyba mu się nie udało. Z drugiej strony, być może Maciej myślał, że Hania z dobroci serca oznaczy go, a także inne osoby, które brały udział przy tworzeniu tej sesji. Jednak zaznaczmy tutaj bardzo ważną rzecz. Mówimy tutaj o koncie, które ma na dzień dzisiejszy ponad 1 000 000 obserwacji, dokładniej to 1 100 000 z tego, co się orientuje. I tutaj wielkie koncerny, firmy, które chcą, żeby Hania reklamowała ich produkt, licytują się, kto da więcej, żeby Hania zareklamowała ich produkt. I tutaj ta zwykła dobroć serca po prostu znika. Chodzi o pieniądze. Oberwało się też obserwatorom Hani, którzy pisali do Stańczaka obraźliwe DM-y, przez co Stańczak musiał usunąć swój komentarz pod zdjęciem Hani. Autorka odniosła się do tej całej sprawy na Instastories, natomiast jedynie podziękowała za wsparcie i zaapelowała, żeby go po prostu nie hejtowali. A jeszcze po drodze były fotki jakieś kompletnie niezwiązane z tematem. Tak o sobie je wrzuciła. Albo miała zaplanowane. A wy co sądzicie o tej mikrodramie? Myślicie, że Maciej chciał mieć swoje 5 minut? A może liczył na dobroć serca Hani? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem bądźcie na czasie.